freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch nowych epickich dowódcach. Jest to Shadow Queen i to jest Neres. Oczywiście to Katarine, ja będę na Katarine mówił Shadow Queen, jest tak mi po prostu prościej. Jest bardzo fajnym dowódcą, mamy tutaj wersję inżynierii, versatility, skill, jeżeli chodzi o talenty. Do Neresa zaraz przejdziemy, lecz to są dowódcy, którzy naprawdę moim zdaniem fajnie będą wyglądać w KVK1 i KVK są do swoich jakby tak umiejętnościach. Szkoda, że tu nie ma czegoś AOE damage'u, tylko jest bardziej single target, ale no jakby na to nie patrzeć, ci dowódcy też wyglądają nieźle, nawet jeżeli te bale nie są jakieś duże w KVK1, KVK2, chociaż tam wiem, że te walki potrafią być naprawdę czasem bardzo fajne. Więc przejdźmy po prostu sobie do umiejętności pierwszej, to jest Valid of the Treat, czyli mamy 900 tutaj z melee attack i z range mamy 500, mamy 15% damage taken, jakby tak więcej zadajemy przez 2 sekundy dokładnie, więc to jest kolejny jakby tak powiedzieć moim zdaniem boost i może to być, mi się zdaje, że Shadow King będzie pierwszym dowódcą, ale to zaraz wam wytłumaczę, jak przejdziemy do Neresa dlaczego. No i tutaj mamy kolejną umiejętność, gdzie mamy Siege Attack bonus 15% i March Speed bonus 10%. Jak dla Siege March Speed się naprawdę przydaje, bo nawet jak się złoży by chciał uciekać, bo bal byśmy przekrywali bala i żeby nie stracić marszy, no to fajnie, żeby się złożył, szybko się przemieścił w inne miejsce lub też no, odszedł do tego bala, żeby móc bić dalej z daleka. Lethal Condition, tu już mamy Range Attack Addition Damage Factor 300, czyli tutaj mamy szansę, 30% szansy to deal range addition damage to target every second for 2 seconds. Aha, czyli 1 sekunda do 2 sekund. Cooldown 10 sekund, mamy po prostu szansę jeszcze dodatkowo z range atak 300. Więc to wtedy już można policzyć, że jeżeli by to 30%, no to jeżeli by nawet to fajnie wychodziło, no to z range możemy bić 800. No ale wiadomo, że to wszystko zależy od tego, jak ten talent będzie pracował. No 30% szans, no jest różnie, tu jakby było 50, to byłoby mi się daje fajnie. No i mamy bonus tutaj, który się nam odpala z kolejnej umiejętności. Skill up to nearby free allies friendly tropes. Wherever this command tropes use active skill up to free nearby allied on friendly tropes. Czyli to mamy jakby tak dla najbliższych 3 sojuszniczych marszy. Combater to gain from following effect for 3 seconds and chose a random, czyli możemy dać naszym jakby tak powiedzieć sojuszniczym jakby tak marszom albo 15% ataku, albo 15% defa, albo 15% PZ, więc mi się zdaje, że to też kolejny fajny talent, który gdzieś tam może też, jeżeli stoimy z wieżyczkami, nam dodatkowo coś podbusa, albo ktoś jak przychodzi koło wieżyczek i akurat dostanie takiego buffa, to mi się zdaje, że to jest fajna opcja. No i 5 sekund cooldown jest. Przejdźmy sobie do ostatniej umiejętności. Ostatnia umiejętność to Lethal Condition, jest jakby zbucowany ten skill, czyli dokładnie o tym skillu, którym tutaj rozmawialiśmy. Czyli ekspertyzę się warto zrobić, bo tu wtedy nam rośnie damage factor 400, increase to 500 if the target less 5, czyli jeżeli rośnie nam szansa, szansa jest ta sama, 30% na to, że on wypracuje, ale wtedy nie bije za 300, ale za 400. Jest szansa, że będzie bił za 500 dany target, jeżeli target będzie miał poniżej 50% marszy. Więc to jest kolejna fajna opcja. No i oczywiście cooldown jest dziś. Mi się zdaje, że Shadow Queen jest fajną opcją pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o dowódcę. Jeżeli mamy balę i bijemy się z daleka i nie jesteśmy jakby, nie uczestniczamy dużo w tych walkach melee, bo czasem jest tak, że inżynierowie uczestniczą i przynajmniej się z tego zbierają, ale po ostatnich zmianach na legendarnych dowódcach i teraz na tym epickim mi się zdaje, że nie będą musieli tego robić. Będą mogli się troszeczkę też pobić, jak coś będzie bliżej, będziecie biło z melee, bo też będą potrafić coś tam zadać. Jak i nowi legendarni dowódcy, tak samo jak i dowódcy tutaj z epiccy. I przechodzimy dalej do Neresa, Grand of Chamberlaina, czyli inżynieria, versatility, defense, talenty. No i przechodzimy do jego pierwszej umiejki, to jest range 600, dostajemy z range, bijemy damage i 1000 mamy z melee. March Speed Reduction, czyli redukujemy dany target, czy dany March Speed, który bijemy 10%. Chodzi o speeda na 3 sekundy. Jeżeli ten dowódca jest blisko melee, czyli tak, melee current target, dostaje direct damage to target 1000.
czyli obrywa bezpośrednio tego z direct damage'a 1000 z melee, no i do tego ma redukcję ataku 10% na 3 sekundy, więc mi się wydaje, że to jest właśnie bardziej taki dowódca tanki, który będzie jako ten, może być pierwszy, ale przy tych mniejszych balach, gdzie to melee będzie bardziej nam, znaczy inne marsze będą do nas podchodzić pod melee atak, no i zaraz wytłumaczę może dlaczego, bo zobaczymy sobie kolejne talenty. Tu mamy też 25% defensa na bonus, jeżeli mamy siege marsze. Ale tracimy 5% ataku kosztem 25% defa. Kolejnym talentem jest What's the Wall of Empire, czyli mamy 40% Active Skill with Range Mod, czyli tutaj mamy szansę na 40% Rage'a dodatkowego. If requires support singly words units cannot party battle right now. Aha. But it health są directing for city. Aha, czyli że jak wrócą do naszego, nie podczas walki, tylko jak wróci do naszego, to ma szansę na to, że nie ma szans, po prostu, że 250%, 250 nam jakby podleczy oddziały, tak to mogę zrozumieć? No chyba tak, że kiedy wróci do zamku, tam 250 nam podleczy naszych, jakby tak powiedzieć, no nasze oddziały. No i przechodzimy dalej, już mamy, jakby tak powiedzieć, już to już Ambition of Divine. Mamy 5% atak przez 10 sekund. Atak może się stakować do 4 razy. No i to jest. I oczywiście tutaj też siege muszą być w marszu. No i oczywiście moim zdaniem to jest fajna opcja. Chyba, że może się stakować do 4 razy. No mamy 10 sekund na to. No mi się zdaje, że ok, że jeżeli chodzi o taki siege unit atak bonus, dodatkowy bonus do ataku, to jest dobra opcja, bo to boostuje wiadomo melee jak i range. Więc mi się zdaje, że to jest kolejna fajna opcja jako tego powiedzmy drugiego dowódcy. No i ekspertyza i nie jest 40%, a 60% dostajemy range'a, no i tu nas wtedy leczy do 400 healing factor, więc kiedy nasi wrócą, jakby tak powiedzieć, do zamku, tak, no bo to jest 250, a tu z ekspertyzy mamy 400, więc uważam, że dowódcy jako dowódcy wyglądają epicy naprawdę nieźle. Gracze z KVK1, KVK2 na pewno warto, żebyście przyglądali się tych dowódców. Wiem, że to nie bije AOE tak, Sun Tzu, YSG i czy tam Totem, było dużo graczy, widzę, że tak potrafi grać, ale mi się wydaje, że to jest coś, co naprawdę może zmienić troszeczkę rzeczy w KVK1, KVK2 i warto tych dowódców zrobić. Może to nie będzie pierwszy priorytet, bo dalej moim zdaniem Sun Tzu czy Joanna Dark jest pierwszym wyborem przy tworzeniu epickich dowódców, czy tam potem Bjorn. Zależy jak kto gra, ale dowódcy inżynierii są naprawdę moim zdaniem dobrzy. A jak wiecie, KVK1, KVK2 to jest przynajmniej meta, gdzie mamy Mertela, mamy YG, mamy Sun Tzu, mamy Ethelfledę, mamy Totema. To już jest dość taka, można powiedzieć, oklepana meta. No i oczywiście jak ktoś inwestuje, to ma na fullu Minamoto, czy tam Bajbarasa z epickiego, więc to są tacy dowódcy, którzy wiadomo są bardziej grywalni w ostatnich latach w KVK1, KVK2. Chociaż tam wiadomo w KVK2 dochodzi jeszcze chyba Aleksander i Saladin, którzy też są, jeżeli chodzi o w KVK2, więc to jest kolejny boost. Zresztą Aleksander dalej jest teraz grywalny dzięki muzeum, więc Liu. Więc no tyle jeżeli chodzi o inżynierów. Uważam, że inżynierowie Shadow Queen i Neres będzie dobrym rozwiązaniem. Pchajcie to, jeżeli chcecie po prostu je zrobić. Zobaczycie jak to bije z daleka, zobaczycie jakie macie cwerki i kapeki. Przypuszczam, że jeżeli chcecie grać na epickich dowódców, nie wydawać od razu złotych rzeźb do swoich dowódców, to uważam, że jak chcecie skupić na epickim, to uważam, że taki dowódca, który będzie tam z tyłu i wam te kapeki jednak robił, jest fajną opcją, a jeżeli by ktoś was zachodził od tyłu, jakiś oddział, powiedzmy kawalerii od tyłu, no to ten melee atak też tam swoje na pewno zrobi. No ale tak jak mówię, no tutaj musicie też popatrzeć, czy będzie wam się lepiej grało Shadow Queen jako pierwszym, czy z Neresem. Ja uważam, że pierwszym takim setupem epickim na KVK1, KVK2 to będzie właśnie Shadow Queen z Neresem. I tego bym się po prostu na waszym miejscu trzymał. Takie jest moje zdanie. Wiadomo, że możecie mieć inne i może macie inne spostrzeżenia, to z miłą chęcią tutaj bym przeglądał. Tu mamy oczywiście Engineering Versatility Dev. Tu mamy oczywiście, a tutaj mam talenty Engineering, Versatility i Skill. Więc tu warto pomyśleć nad talentami. Przypuszczam, że to jest inżynierii i ze Skill Damage byśmy tam po prostu wrzucali, jeżeli chodzi o talenty.
No i tyle. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że przez to, że lajkujecie, subujecie, ten kanał się rozwija. Dzięki wielkie, że po prostu dalej widzę, że jakaś tam oglądalność jest, jeśli chcecie oglądać filmy. No i co, do zobaczenia, do kolejnych filmów, bo zbliża nam się pomału evencik, więc będzie troszeczkę tego. Do zobaczyska, hejo.